Witajcie, czy ktoś oprócz mnie pamięta jeszcze Żwirka i Muchomorka, ich opowieści z mchu i paproci? A może tylko ja jestem taka stara i nawet najstarsi górale tego nie pamiętają? Tak czy inaczej, patrzę na pudełko i boję się, że za chwilę wyskoczy z niego Żwirek albo Muchomorek. Pudło rządziło się prawem Murphy'ego, jeżeli coś mogło nie wyjść, to nie wyszło, ale zauważam to na razie tylko spostrzegawczy. Pudełko wielkie, okrągłe, chyba na kapelusze. Ale kto dzisiaj nosi kapelusze, więc będzie to pudło na kable. Środek zostaje tekturowy, natomiast na zewnątrz całość na biało. Przyda się zarówno pędzel, jak i gąbka. Pędzlem obmalowuję boki, cieniutko, jeden raz. Nie musi być dokładnie i tak tutaj przykleję serwetkę ryżową. Natomiast przy malowaniu wieczka użyję gąbki. Wieczko nie może być gładkie, chodzi mi o uzyskanie takiej strukturki, zobaczcie z bliska. Brzydkie, prawda? I takie właśnie ma zostać. Takich gazetowych papierów mamy w sklepie kilka rodzajów, a ten jest tegoroczny, ze świątecznymi akcentami. Akcenty nie są nachalne, więc pudło będzie całoroczne. Do przyklejenia użyję kleju mix mediowego oraz pędzla. Ten klej mam akurat pod ręką, ale każdy inny klej do dekupażu oczywiście się nada. Serwetka ryżowa od papieru ryżowego różni się wielkością, grubością i rodzajem wzoru. Papier jest cieńszy, a wzór z definicji ma być wzorem do tła. Papier rozrywam na paski. Szerokość paska dobieram tak mniej więcej, ma się po prostu zacząć poniżej pokrywki. Zawsze myślałam, że jeżeli kobieta nie jest piękna, to przynajmniej jest mądra. Ale gdy zorientowałam się, jak przykleiłam ten papier, zrozumiałam, że to nie jest reguła. No cóż, przyjdzie mi na starość zweryfikować samoocenę. A najgorsze jest to, że tak sobie przyklejałam radośnie i przyklejałam i wcale nie widziałam, że przykleiłam lewą stroną. Teraz trzeba będzie trochę dodać inwencji twórczej, żeby nikt na ten pasztet nie zwrócił uwagi. Drugą stronę przykleiłam już prawidłowo, ale co z tego, mleko się rozlało. Chyba powinnam się zmartwić, ale jakoś to rozchodzę. Chociaż patrzę i nie da się tego nie zauważyć. A to jest mix mediowa pasta strukturalna, zawaprzę nią wszystko i nic nie będzie widać. No mam nadzieję, że nie będzie, bo jak wiadomo, nadzieja umiera ostatnia. Pastą pokrywam miejsca, gdzie nie ma papieru ryżowego. Pasta też ładnie pokrywa miejsca, gdzie papier przylepiony jest do pudełka, nie widać brzegów. A teraz mgiełki, czyli farby w sprayu. Użyję 3 kolorów: czarnego, brązowego i złotego. Na dole napisałam Wam kody produktów, jeżeli te kolory Wam się podobają. Przyda się jeszcze gąbeczka oraz na wszelki wypadek chusteczki higieniczne. O atomizery trzeba dbać, bo inaczej się zatykają i psikają jak chcą, albo wcale nie psikają. I co wtedy? No wtedy się nie przejmuję, tylko wszystko rozprowadzam gąbeczką. Albo po prostu wymieniam atomizery między buteleczkami. Wieczko będzie najciemniejsze, gdy już pierwsza warstwa jest położona, suszę suszarką. Podczas schnięcia kolory jaśnieją, można potem położyć drugą warstwę farby. Na bokach to samo, tylko cieniej. Sprayami głównie pokrywam pastę strukturalną. Czasami wjeżdżam na papier ryżowy, ale nie chcę, żeby był zbyt ciemny. Brzegi można przeciemnić farbą, ale ja zrobiłam to czarnym tuszem permanentnym. Szybko, łatwo i od razu jest suche. Pewnie Jan Matejko walnąłby sobie taką paprotkę od ręki, a ja jestem Kasia i potrzebuję do tego szablonik. Wybrałam paproć, ale jeżeli lubicie inne wzory, mamy dla Was piękny wybór szablonów w naszym sklepie. Adres na dole strony. W zamierzchłych czasach szablon trzymał się pudełka siłą woli. Kto oglądał Gwiezdne Wojny, wie, jak to działa, a kto nie oglądał, może użyć kleju tymczasowego. Szablon należy lekko spryskać, przesuszyć, a następnie klei się do wszystkiego. A raczej klei i odkleja, nie pozostawiając żadnych śladów. I po pierwsze, teraz już się nie rusza, a po drugie, farba nie wpłynie już pod szablon. Farba albo pasta strukturalna, bo ja użyłam do pracy czarnej pasty strukturalnej mix mediowej. W tej chwili jest czarna i błyszcząca, ale po wyschnięciu matowieje. Możecie użyć farby, ale ja uważam, że pasta wygląda po prostu lepiej. Nie jest całkiem gładka i ma piękną, głęboką cherry. Kręcę, obracam, przewracam, a klej tymczasowy trzyma znakomicie.
Uwielbiam ten preparat, naprawdę wart jest każdych pieniędzy. Paprocie miały być tylko na wierzchu, ale jak wiecie, spartoliłam boki. Jakoś muszę odwrócić uwagę od źle przyklejonego papieru ryżowego. A teraz paprotki bis, tym razem na złoto, w 3 odsłonach. Porporina i lakier rozpuszczalnikowy. Błyszczący. Mieszamy i otrzymujemy przepiękną błyszczącą farbę. Cieniutkim pędzelkiem jeszcze raz maluję paprotkę. Ale nie chodzi mi o to, aby zamalować czarne listki. One tworzą cień, więc muszę się w nie wstrzelić tak mniej więcej. Maluję i proszę bardzo, jaki ze mnie Matejko. Druga opcja. Malujemy konturówką. Myślę, że pomysł nie jest zły, ale kolor konturówki dobrałam średnio. Po prostu lepiej by się sprawdził złoty antyczny. Natomiast efekt 3D myślę, że całkiem fajny. Trzecia opcja dla leniwych. Użyję jeszcze raz szablonu oraz złotej farby. Ta wersja nie może się nie udać. Przyklejam szablon i staram się nie trafić w starą paprotkę. Ma być przesunięty. Trochę farby na gąbeczkę i odbicie paprotki gotowe. Ale wiecie co? Trochę za szybko. Ja lubię się popaprać takim rękodziełem. Po dogłębnej analizie i przemyśleniach, które zabrały mi 10 sekund, wybrałam wersję z porporiną. Porporiną i przepięknie pachnącym lakierem Lacanticante. To jest specjalny lakier do złoceń. Jeżeli zalega Wam gdzieś w szufladzie, to najwyższy czas go wyciągnąć. Jest jeszcze jeden powód, dla którego zamiast szablonu wybrałam takie malowanie. Gdy ktoś mnie zapyta, jak zrobiłam te paprocie, odpowiem: namalowałam sama. Brzmi nieźle, nie da się tego porównać z odpowiedzią: odbiłam szablonem. A własnoręcznie namalowane paprotki prezentują się właśnie tak. Pewnie Janek Matejko umarłby ze śmiechu, ale ja zrobiłam je sama i jestem z tego dumna. A po cichutku mam nadzieję, że już nikt nie pamięta, że papier ryżowy nakleiłam odwrotnie. Pudełko z mchu i paproci prezentuje się tak. A ja dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.